Cześć, witajcie. Na samym początku dziękowania dla firmy Ubisoft za udostępnienie nam gry oraz potrzebnych materiałów. Cofnijmy się na chwilę trochę w czasie. Rok 2014 był dla Ubisoftu bardzo specyficzny, a mówiąc specyficzny mam na myśli moment, w którym firma zrobiła coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się totalnie dziwne albo nawet trochę głupie. Bo w tym samym czasie tego samego roku dostaliśmy aż dwie części Assassin's Creed. Z jednej strony Assassin's Creed Rogue, które trafiło na konsolę starej generacji i była to dość wyjątkowa część, bo po raz pierwszy w historii wcieliliśmy się nie w asasyna, tylko właśnie w templariusza. Czyli nagle znaleźliśmy się po drugiej stronie barykady i właśnie tym ta gra była reklamowana, byciem po drugiej stronie barykady. Z drugiej strony pojawiło się Assassin's Creed Unity, które było już projektowane z myślą o konsolach nowej generacji. Gra, która chciała trochę definiować nową generację pod względem grafiki, ilości postaci na ekranie, no i wiele więcej. I kiedy patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, łatwo pomyśleć, serio? Dwie gry z tej samej serii w tym samym czasie? No i brzmi to jak przepis na chaos, zwłaszcza, że Unity premierowo miało sporo problemów, czego mam nadzieję każdy jest dzisiaj świadomy. Ale tak naprawdę na to wszystko był pewien plan. Ubisoft chciał w miarę płynnie przejść do ery next genów, jednocześnie nie zostawiając ogromnej bazy graczy na starszych konsolach kompletnie z niczym. Czyli ci, którzy jeszcze siedzieli na PS3 i Xboxie 360, dostali Rogue, a ci, którzy już skoczyli na nową konsolę, mogli sprawdzić Unity. I właśnie o Unity dzisiaj porozmawiamy. Ale na wstępie gra po latach dostała aktualizację, która sprawia, że można wrócić do Paryża i Arno trochę w lepszej formie technicznej. I od razu wyjaśniam jedną rzecz. To nie jest zapowiedź remastera, ani jakaś osobna, nowa wersja gry, czy coś w tym stylu. To po prostu aktualizacja działająca na obecnych konsolach. Ubisoft nie obiecuje tutaj nowych misji, nowych lokacji, ani dodatkowej jakiejś fabuły. To czysto techniczny ruch, który ma pozwolić ponownie wskoczyć w parkour Arno, ale w wyższej płynności i jakości. I w praktyce największą różnicę zobaczą gracze konsolowi, szczególnie na PlayStation. Na PlayStation 5 Unity działało jako gra z PlayStation 4, uruchamiana w trybie wstecznej kompatybilności. Problem tylko polegał na tym, że część starszych tytułów miała twarde blokady liczby klatek na sekundę i niestety tak było z Unity. Niby dało to się obejść, odcinając konsolę od internetu i nie pobierać aktualizacji do Unity, zostając w wersji 1.0, ale na dłuższą metę było to bardzo upierdliwe. I właśnie dlatego tak dużo osób mówiło o aktualizacji w ten sposób, że wreszcie 60 FPS. No i w tym też ja. No a jeśli graliście w Unity w okolicach premiery, to dobrze wiecie, tak jak wcześniej mówiłem, że płynność była, powiedzmy, delikatnie tematem wtedy gorącym. Assassin's Creed Unity było dla serii czymś w rodzaju nowego otwarcia, takim momentem resetu, lekkiego liftingu i zmiany kierunku. Trochę jak później zrobiło to Assassin's Creed Origins, tylko że Unity zrobiło to kilka lat wcześniej. I skala ambicji była wtedy, uwierzcie mi, bardzo ogromna. Ubisoft chciał zrobić Assassin's Creed, który pokaże, do czego seria jest zdolna na nowej generacji sprzętu. Nowy silnik, nowe systemy, nowe podejście do miasta. W praktyce przebudowano niemal, ponieważ gracze już byli zmęczeni formułą, ponieważ gry zaczynały się różnić tylko okresem historycznym. Była tutaj potrzeba większych zmian. A najbardziej odczuwalną zmianą był oczywiście parkour. System poruszania się został kompletnie przeprojektowany i do dziś wielu fanów uważa, że to właśnie w Unity parkour osiągnął swój absolutny szczyt. I ja szczerze mówiąc zgadzam się z tym. Nie ma lepszego parkouru obecnie we wszystkich częściach Assassin's Creed niż do teraz w Unity. Arno nie porusza się jak postać z kreskówki, czy nie ma rwanych animacji jak w poprzednich częściach. Jego ruchy są płynne, naturalne, wynikają z otoczenia. I jeśli przeskakujemy na przykład przez murek, Arno nie robi nagle salta potrójnego w powietrzu, tylko po to, żeby wyglądało to efektownie, jak w Assassin's Creed Shadows chociażby. On po prostu płynnie przez niego prześlizguje się, żeby zachować pęd. Jest to dosyć logiczne. Jeśli łapie się rynny, robi jednym naturalnym ruchem. Jeśli odbija się od ściany, żeby złapać kolejnego elementu architektury, wszystko wygląda tak, jakby naprawdę reagował na przestrzeń wokół siebie. I nie jestem tego pewny, ale wydaje mi się, że w okolicach premiery Ubisoft wrzuca taki making of właśnie jak tworzył nowe animacje do parkouru w Unity i jak wyglądały proces właśnie animowania tej gry. Mogę się mylić, ale możecie też poprawić mnie w komentarzach. Ale wracając, i właśnie dlatego tyle legendarnych parkurowych editów z YouTube czy TikTok pochodzi właśnie z Unity. Ten system jest po prostu niesamowicie satysfakcjonujący do oglądania, ale też do testowania samego w sobie, po prostu grając.
Ale parkour był tylko częścią większego planu, bo Unity było wtedy największym projektem w historii Ubisoftu, tak jak mówiłem wcześniej. I nie jest przypadkiem, że akcja gry została osadzona właśnie w Paryżu w czasie rewolucji francuskiej. Trzeba pamiętać, że Ubisoft to firma właśnie z Francji, a studio Ubisoft Montreal, które prowadziło projekt, miało ogromne wsparcie od francuskich zespołów deweloperskich i dla wielu twórców było to trochę taki, powiedzmy, osobisty projekt. Chcieli pokazać swoje korzenie i kawałek swojej bardzo ciekawej historii, niekoniecznie z tej najlepszej, ale właśnie za to bardzo ciekawej dla takiego europejskiego gracza, czy takiego gracza właśnie nie od nas z kontynentu. Chcieli stworzyć cyfrową wersję miasta, które jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na świecie, zwłaszcza w tym okresie historycznym. Taka, wiecie, laurka dla własnej historii, architektury i kultury. Twórcy tworzyli bardzo szczegółowo całe dzielnice, budynki miały szczegółowe wnętrza, ulice były zapchane tłumami ludzi. W niektórych scenach na ekranie pojawiał się ogrom NPC naraz, co również było bolączką premierową, ale dziś robi to naprawdę dobre wrażenie. Ale też wzmaga imersję i pokazuje, że ludzie realnie w dużych ilościach wychodzili na ulicę podczas właśnie tej rewolucji francuskiej. I to wszystko w czasie, kiedy konsole na dobrą sprawę dopiero zaczynały swoją przygodę z nową generacją, bo umówmy się, rok od wydania nowej generacji to nadal jest mało. Ambicja była ogromna. Unity miało być najpiękniejszym Assassin's Creed, najbardziej realistycznym miastem, najbardziej płynnym parkurem i najbardziej żywym światem w wykonaniu tej firmy. Wiadomo, powtarzam, na premierę bywało różnie, ale do dziś idzie na tej grze zawiesić oko. Już po tych wszystkich aktualizacjach, zwłaszcza teraz, gdzie gracze PlayStation mogą realnie zagrać w 60 klatkach na sekundę. Te słowa mogą wydawać się abstrakcyjne z perspektywy gracza PC, ale no, graczy konsolowych to cieszy. I mimo wszystko mnie też to cieszy, bo z perspektywy lat stałem się bardziej konsolowy niż pecetowy. No i wiecie, krótko mówiąc, miał być pod każdym możliwym względem. Tylko że, jak to zwykle bywa przy tak gigantycznych ambicjach, był to też jeden z najtrudniejszych projektów, jakie Ubisoft kiedykolwiek próbował dowieść. I na sam koniec chcę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, czyli trailer. I powiem wam szczerze, moim zdaniem po raz trzeci w historii serii dostaliśmy absolutnie zajebisty trailer. Pierwszy raz takie ciarki miałem przy Assassin's Creed Revelations. Ten klimat, muzyka, starszy Ezio w śniegu. Do dziś to jeden z najbardziej pamiętnych zwiastunów tej serii. Potem pojawił się Assassin's Creed 3 z Connorem wbiegającym na pole bitwy i to też było absolutne kino. A później właśnie przyszedł rok 2014 i Assassin's Creed Unity, a dokładnie trailer pokazany na E3 2014. I to był moment, w którym wielu fanów serii pomyślało, okej, to będzie coś naprawdę dużego. 4 asasynów biegnących przez ogarnięty rewolucją Paryż, tłumy ludzi na ulicach, chaos, barykady, a w tle muzyka, która idealnie budowała napięcie. To był zwiastun, który nie tylko sprzedawał grę, on sprzedawał też wizję Assassin's Creed na nową generację. I nawet dziś po latach dalej ogląda się go z ogromną przyjemnością. No dobra, ale teraz porozmawiajmy chwilę o tym, gdzie seria Assassin's Creed zabierała nas na przestrzeni lat. Bo jedną z największych sił tej marki zawsze było to, że mogliśmy zwiedzać historię. Zaczęło się od Assassin's Creed, gdzie akcja gry rozgrywała się w czasie trzeciej wyprawy krzyżowej w 1191 roku. Potem dostaliśmy Assassin's Creed 2, który przeniósł nas do renesansowych Włoch w latach 1496-1499. Następnie pojawił się Assassin's Creed Brotherhood z akcją w Rzymie około 1500 roku, a zaraz po nim Assassin's Creed Revelation, gdzie trafiliśmy do Konstantynopola w około 1511 roku. No i dobra, potem Ubisoft zrobił duży skok w czasie. Assassin's Creed 3 zabrał nas do czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1754-1783. Chwilę później pojawiło się lekkie cofnięcie w czasie i Assassin's Creed 4 Black Flag, które jest uważane do dzisiaj za najlepszą odsłonę całej serii i nadal czekamy na remake. No i przeniosło właśnie nas do złotej ery piractwa około 1715 roku. Na sam koniec sagi amerykańskiej dostaliśmy jeszcze Assassin's Creed Rogue, które również rozgrywały się w XVIII wieku, dokładnie około 1752 roku, 1760. I wtedy na scenę wchodzi cały na biało Assassin's Creed Unity, który zabiera nas w sam środek rewolucji francuskiej, czyli lata 1789-1794. Jeśli spojrzymy na to wszystko z dystansu, to widać jedną rzecz. Seria bardzo konsekwentnie przesuwała się w stronę coraz bardziej współczesnych czasów. Każda kolejna gra była bliższa naszej epoki. Moim zdaniem właśnie rewolucja francuska była takim ostatnim momentem,
kiedy ta formuła nadal idealnie pasowała do klimatów Assassin's Creed, bo kiedy później trafiliśmy do Assassin's Creed Syndicate i Londynu w czasach rewolucji przemysłowej, to dla mnie był już to trochę krok za daleko. Fabryki, pociągi, industrialne miasto, to było ciekawe historycznie, ale klimat skrytobójców w kapturach zaczynał się tam już trochę rozmywać. Natomiast Paryż z czasów rewolucji to było absolutnie idealna sceneria dla tej serii. Chaos na ulicach, tłumy ludzi, barykady, upadająca arystokracja, nowe idee wolności, równości i braterstwa. No tutaj wręcz ta idea asasyńska pasowała idealnie, żeby to osadzić. No ale spójrzcie, to co przed chwilą powiedziałem brzmi dokładnie jak konflikt między asasynami a templariuszami. Z jednej strony walka o wolność jednostki, z drugiej strony potrzeba kontroli i porządku. Brzmi jak pojęcie z lekcji historii, prawda? Rewolucja francuska aż prosiła się o to, żeby wcisnąć tam zakon skrytobójców. Co ciekawe, w Unity dostajemy też krótką scenę, która przenosi nas do zupełnie innej epoki II wojny światowej i powiem wam szczerze, to jest jeden z tych momentów, który pokazuje, że Ubisoft spokojnie mógłby kiedyś zrobić Assassin's Creed właśnie w realiach wojennych. Wiem, to gryzie się z tym, co wcześniej powiedziałem, ale ten industrialny Londyn strasznie mi tam nie pasuje, a takie okopy, skradanie, coś w rodzaju, wiecie, takiej skradanki w czasach wojennych sprawdziłoby się tutaj bardzo dobrze, taka infiltracja. No ale zresztą taki pomysł już też kiedyś w pewnym sensie powstał, bo gra The Saboteur była czymś w rodzaju Assassin's Creed, tylko bez nazwy Assassin's Creed. Okupowany Paryż, sabotaż, skradanie się i walka z nazistami. I do dziś wielu graczy uważa, że gdyby Ubisoft kiedyś zdecydował się zrobić Assassin's Creed w realiach II wojny światowej, to spokojnie mogłoby to zadziałać i zażreć. No dobra, ale pogadajmy teraz o samej grze. I powiem wam, że powrót do Paryża wciąż działa, nawet po latach. I tutaj mówię naprawdę, odpaliłem Assassin's Creed Unity po dodaniu aktualizacji 60 fps, ponownie miałem takie kurde, to nadal robi wrażenie. Ba, powiem nawet coś, co dla części fanów może być lekką herezją. Jeśli ktoś nigdy w życiu nie grał w żadną część Assassin's Creed, to Unity wcale nie jest złym miejscem na start. Wiem, zaraz pojawi się wiele głosów, ale jak to jest przecież trylogia Ezio? I jasne, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood i Revelations to absolutnie legendy tej serii, tylko że no nie oszukujmy się, te gry mają już swoje lata, mechaniki są stare, irytujące, wkurzające, interfejs bywa toporny, a grafika dla nowych graczy może być po prostu barierą wejścia i irytująca. A Unity działa właśnie odwrotnie, gra nadal wygląda świetnie, parkour jest płynny, a Paryż to jedno z najbardziej imponujących miast, jakie Ubisoft kiedykolwiek stworzył. Dzięki temu nowemu graczowi znacznie łatwiej jest się w to wciągnąć i gwarantuję to wam. Do tego dochodzi fabuła, która moim zdaniem jest jedną z ciekawszych w całej serii, chociaż bez większych fajerwerków, bo w centrum tej historii mamy, wiadomo, oprócz motywu zemsty, to relacje Arno i Elise i to jest relacja bardzo gorąca, bardzo namiętna, bardzo skomplikowana i jednocześnie trochę tragiczna, ale musicie to poznać sami. Z jednej strony uczucie, które łączy dwie osoby, z drugiej strony konflikt między asasynami a templariuszami i to się, uwierzcie mi, łączy. I oglądanie, jak ta relacja się rozwija, naprawdę wciąga. Jest w tym coś autentycznego, coś, co sprawia, że chce się zobaczyć, dokąd to wszystko zmierzy. Z drugiej strony mamy też Arno i tu pojawia się największy zarzut. Dla wielu osób to po prostu kopia Ezio, czyli bohater charyzmatyczny, trochę bezczelny, cięty w dialogach, aż zbyt pewny siebie nawet. Można wręcz powiedzieć, że Arno momentami próbuje być bardzo Ezio niż sam Ezio, ale mimo tego ma w sobie pewien urok i w kontekście historii Paryża działa to naprawdę dobrze. No i ja też niekoniecznie zgadzam się z tymi zarzutami, że Arno to Ezio, po prostu dostaliśmy po latach dosyć podobny archetyp bohatera, ale wydźwięk jest tego wszystkiego nieco inny. Natomiast jest jedna rzecz, o której warto wspomnieć, zanim zaczniecie Unity. Jeśli macie możliwość, najpierw zagrajcie w Assassin's Creed Rogue. Ta część domyka wątki tak zwanej sagi amerykańskiej, ale jednocześnie jest bardzo ważnym wprowadzeniem do wydarzeń w Paryżu. Rogue działa trochę jak spoiwo, które łączy kilka części serii w jedną większą historię. I kiedy potem traficie do Francji, wiele rzeczy zaczyna mieć znacznie więcej sensu. W skrócie, fabuła zaczyna się, gdy zostajemy uwikłani w śmierć mistrza templariuszy oraz ojca naszej kochanej Elise. To jest punkt, w którym startujemy, ponieważ nasze życie się sypie. Wtrącają nas do Bastylii, siedzimy w niej około 2 miesiące,
aż do wybuchu właśnie rewolucji francuskiej. Wtedy mamy szansę ucieczki, bo jest wielki chaos, harmider i tak dalej. I robimy to, uciekamy i po kilku tygodniach zapijania smutku postanawiamy dołączyć do zakonu. I tak właśnie zaczyna się Assassin's Creed Unity. A skoro jesteśmy już przy samym Paryżu, jest w tej grze jeden moment, który zawsze robi na mnie ogromne wrażenie. Pierwsza synchronizacja na katerze Notre Dame, czy też wspinanie się na nią, wchodzenie na sam szczyt, kamera się oddala i nagle przed nami rozciąga się cały Paryż w XVIII wieku. Tłumy ludzi, dachy budynków, dymy z kominów i rewolucja, która wrzy gdzieś tam na ulicach. I wtedy naprawdę czujesz skalę tego świata. I to właściwie chyba wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać, i Assassin's Creed Unity to jest jedna z moich najbardziej ulubionych części w całej historii serii Assassin's Creed i wszyscy, którzy mnie gdzieś tam śledzą w internecie, to o tym doskonale wiedzą, że jestem osobą, która będzie tej części bronić, a bardzo będę jechać na przykład Syndicate. Parkour jest tu najlepszy, ogromny świat, tłumy ludzi, no i teraz po tych wszystkich aktualizacjach gracze, przede wszystkim PlayStation, mogą zagrać w 60 FPS-ach. Jeżeli nie graliście w tą część, to bardzo polecam zajrzeć i wrócić. A jeżeli graliście, no to po prostu odświeżyć sobie tą część. No i zostawię was na sam koniec z pytaniem, jeżeli graliście w Unity, to jak wam się ono podobało? No i która część Assassin's Creed jest waszą ulubioną? Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Trzymajcie się, cześć!